Cześć, w dzisiejszym materiale przedstawię kolejną aplikację, na której możecie zrobić, tym razem słuchając muzyki. Zapraszam do oglądania. Aplikacja nazywa się Current i jak mówiłem, zarabia się na słuchaniu muzyki, ale dla jasności nie jest to film polecający, a raczej przestrzegający przed tą aplikacją. Ale o co chodzi? Jak widzicie, w ciągu 1 minuty słuchania muzyki otrzymuje się od 100 do 800 punkta, przyjmując zarobek rzędu powiedzmy 600 punkta za minutę. W ciągu godziny jesteśmy w stanie zarobić 3,6 punkta. Przejdźmy natomiast do wypłat. Ostatnio dodali oni możliwość wypłaty od 10 centów, co akurat jest zaletą i można powiedzieć oznaką wypłacalności aplikacji i nie podważam tego faktu. Ale jak zauważyliście pewnie, by wypłacić jedynie te 10 centów, czyli jakieś 40 groszy, potrzebujemy 1750 punktów, co przeliczy się na jakieś 486 godzin słuchania muzyki. Oczywiście może ona lecieć w tle cały czas, ale przecież nikt nie będzie miał włączonej muzyki przez ponad 20 dni, żeby otrzymać jedynie 40 groszy. Plusem jest to, że im wyższa kwota do wypłaty, tym mniej ona kosztuje punktów, a jednak najpierw trzeba tą kwotę zyskać, więc zdecydowanie zarabianie poprzez jedynie słuchanie jest bezcelowe. Mamy też coś takiego jak strajk logowania, czyli gdy będziemy się codziennie logować, to po określonym narastającym okresie otrzymamy punkty. Tutaj pojawia się parę ale. O ile kiedyś nagrody za słuchanie i za strajk były o wiele wyższe, to teraz strajk nawet się nie nalicza. I na dowód widzicie właśnie całe 16 dni, w które się logowałem i nie otrzymałem strajku. 3, 7 i 15 dniowego, za które powinienem otrzymać jakieś kilkanaście punktów, choć jak widzicie teraz, strajk jednodniowy powinien być wynagradzany 10 punktami, 3-dniowy 100, tygodniowy już 300 punktami, a 15-dniowy 750 punktami. Ale jak widzicie, z jakichś powodów mogą oni pomniejszyć te nagrody, w moim przypadku pomniejszyli oni 100-krotnie. W odpowiedzi na to, że nie otrzymałem nawet tych kilkunastu punktów, najpierw zapytali się mnie, w jakim okresie to było, następnie jednak nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, a po wysłaniu do nich kolejnych maili otrzymałem jedynie wiadomość, że są oni czynni jedynie od poniedziałku do niedzieli od 9 do 17, chociaż pisałem wszystkie wiadomości, czy to w południe, czy to też nawet w nocy, jeżeli zaliczają strefy czasowe oczywiście. Dlatego support mają tragiczny. A więc jeżeli nie otrzymacie jakichś punktów, bo tak, nie liczcie nawet, że je otrzymacie. Ale dobra, skoro nie ze słuchania i nie ze strajku zarobić, to jak? Jedyne z czego korzystałem to oglądanie reklam. Możecie tam otrzymać do 15 punktów. Oczywiście prawdopodobieństwo otrzymania aż tylu jest praktycznie zerowe, ale możecie za jedną reklamę otrzymać średnio 5-6 punktów, ale nie cieszcie się zbyt szybko, ponieważ posiadają oni bardzo małą ilość tych reklam, więc dosłownie po jakichś 5, czasami więcej, czasami mniej, pokazuje, że reklamy są już niedostępne. Można w tej aplikacji jeszcze zarobić za pomocą grania w grę i wypełniania zadania, ale gdy używałam jednej gry, nie otrzymałam punktów za wykonanie zadania, więc stwierdziłem, że nie ma sensu się już za to brać ponownie. Mam również ankiety i akurat je możecie spróbować, ponieważ raz gdy je wypełniałem, otrzymałem jakąś liczbę punktów. Na koniec jeszcze powiem o bardzo wkurzającym fakcie, a mianowicie gdy włączymy aplikację, to za każdym razem, gdy będziemy włączać telefon, dodatkowo reklamy pojawiać się będą na całym ekranie blokady. Będziemy musieli za każdym razem najpierw wyłączyć reklamę, a dopiero potem odblokować telefon, co na co dzień jest niezwykle denerwujące. I już od razu wam powiem, że zwykłe wyłączenie i usunięcie aplikacji z aplikacji w tle nie wystarcza. Trzeba specjalnie wchodzić w ustawienia aplikacji, znaleźć tego Currenta i tam dopiero zatrzymać jego działanie. Ale podsumowując, aplikacja nie jest może skamem pod kątem wypłacania, bo wiem, że wypłaca, natomiast jest skamem pod względem zarabiania i jak widzieliście, tej aplikacji jedynie na czym zależy, to po prostu obniżaniu zarobku użytkowników nawet im należnego i w tym jest cały problem. Dlatego serdecznie i z uśmiechem na twarzy mogę wam powiedzieć, że nie polecam wam tej aplikacji i nigdy je nawet nie instalujcie. To już tyle w tym materiale. Jeżeli film ci się spodobał, zostaw lajka i zasubskrybuj mój kanał. Wpadnij też na Facebooka, Instagrama, a my słyszymy się już za tydzień w niedzielę o godzinie 10. Trzymajcie się, cześć!